Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wojnie taryfowej, którą wywołał Donald Trump. Ma ona już wiele dramatycznych zwrotów. Jakie ona będzie miała konsekwencje? Co ona znaczy przede wszystkim dla Europy i czy znaczy coś dla Polski? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich patronów Układu Otwartego. To dzięki wam ten program istnieje i jest niezależny. Bardzo zachęcam do dołączenia do tego grona, do wspierania Układu Otwartego. Możecie to państwo zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Czy to jest bardzo poważna sprawa, to co robi Trump i to będzie miało bardzo poważne konsekwencje? To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ jest to próba przemodelowania światowego systemu handlowego w taki sposób, żeby zwiększyć rolę produkcji wykonywanej na miejscu w Stanach Zjednoczonych. A można przypuszczać, że jeżeli Stany Zjednoczone pójdą w tym kierunku, to analogiczne ruchy wykonają kraje europejskie i inne kraje na świecie. Czyli światowy system handlowy, który coraz bardziej zmierzał w taką stronę, że poszczególne towary są produkowane w wielu krajach, przekraczają wiele granic, że świat właściwie jest jedną fabryką, będzie zmierzał w stronę systemu bardziej sfragmentaryzowanego, w stronę systemu wielu fabryk. Więc wydaje mi się, że to jest duża zmiana i to jest zmiana strukturalna i podejrzewam, że trwała. Tylko pytanie teraz główne jest takie, czy to się odbędzie w formie ewolucji, czyli stopniowej transformacji w stronę takiego systemu bardziej sfragmentaryzowanego, czy też w formie dużego wstrząsu gospodarczego, nagłego. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że ta zmiana, o której mówimy, nie jest wywołana tylko przez prezydenturę Donalda Trumpa. Można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych istnieje ponadpartyjny konsensus, że należy wzmocnić krajowy sektor produkcyjny i nieco zwiększyć ochronę krajowego rynku. A jak bardzo twoim zdaniem to odbije się, co to będzie oznaczało dla Europy, co to będzie oznaczało dla gospodarki, no bo w Stanach to już widać tego efekty. Na Wall Street giełda idzie raz w górę, raz w dół. No jest dużo zamieszania. Wiemy, że Trump już rozpoczął bardzo intensywne rozmowy ze swoimi sąsiadami i tam są bardzo duże, właściwie codziennie, co parę godzin czytamy o jakichś rewolucyjnych decyzjach w jedną i w drugą stronę. Ale powiedz, co to może oznaczać realnie dla gospodarki europejskiej, no i dla Polski? Patrząc z perspektywy krótkookresowej, czyli na ten rok, może na kolejne 2 lata, jest to na pewno ryzyko dla wzrostu gospodarczego. Gdyby cła nałożone na Kanadę, Meksyk i Chiny zostały na niezmienionym poziomie, czyli 25% na Kanadę i Meksyk, 10% na Chiny, to wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w tym i przyszłym roku byłby niższy o około 0,5 punktu do 1 punktu procentowego, czyli to dość sporo, no bo Stany to jest gospodarka, która rozwija się średniorocznie w tempie 2–2,5%. Więc jeżeli ten wzrost byłby niższy o 0,5 do 1 punktu procentowego, to byłby niższy o połowę. To są szacunki, które widziałem w różnych instytucjach. Oczywiście do takich estymacji musimy podchodzić z ostrożnością. Bardziej tutaj jest istotny rząd wielkości. Istotny wniosek jest taki, że gdyby cła były wysokie, to po prostu wzrost gospodarczy będzie w krótkim okresie niższy lub trochę niższy, w zależności od na jakie miejsce patrzymy. Dla Kanady i Meksyku te cła oznaczałyby prawdopodobnie recesję, bo to są kraje bardzo mocno zależne od rynku amerykańskiego. W
przypadku Unii Europejskiej, jeżeli Trump doda cła na Unię Europejską, załóżmy w wysokości 10%, to prawdopodobnie ten wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej będzie trochę niższy, parę dziesiątych punktu procentowego. Więc odczuwalnie, ale bez wielkiej recesji. A więc to jest ten pierwszy efekt. Po prostu gorsza koniunktura. Natomiast znacznie ciekawsze pytanie dotyczy efektów długookresowych. Do jakiego świata my zmierzamy? W jakim świecie będziemy żyli? Jakie będą jego cechy? Więc ja patrzę na to... Ale poczekaj, zanim jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe, ale zanim dojdziesz do tych efektów długookresowych, też o te krótkookresowe chciałbym cię dopytać, bo powiedziałeś, że no, to dotknie nawet gospodarkę amerykańską. No to jaka jest za tym głęboka motywacja, skoro Stany Zjednoczone też to odczują negatywnie? Motywacja za taką propozycją celną, tak? Tak. Są dwie generalnie i w obozie Trumpa ewidentnie ścierają się dwie wizje polityki celnej. Pierwsza motywacja, czysto ekonomiczna, to jest przekonanie tych ekonomistów stojących za ruchem MAGA, czyli Make America Great Again, że o prosperity, o zamożności i o rozwoju w długim okresie decyduje fizyczna zdolność produkcji towarów. I że Stany Zjednoczone muszą przywrócić istotną rolę przemysłu w swojej gospodarce. W ostatnich kilkudziesięciu latach udział przemysłu w amerykańskim PKB stopniowo malał, bo Stany Zjednoczone outsourcowały produkcję w dużej mierze do Chin, a same koncentrowały się na wytwarzaniu usług wysokiej wartości dodanej. Badania i rozwój, technologie, finanse i tak dalej. Więc to jest taki model globalizacji, w którym fizyczną produkcję outsourcuje się na rynki wschodzące, swoją drogą do takich krajów jak Polska też, ale to w skali Europy. Natomiast kraje rozwinięte zatrzymują sobie usługi. I teraz część ekonomistów związanych z tym ruchem MAGA uważa, że to trzeba zmienić, że nie można opierać gospodarki na outsourcowaniu fizycznej produkcji do innych krajów. Trzeba przywrócić ją z powrotem, nawet jeżeli to się będzie wiązało z kosztami krótkookresowymi. Na przykład jest taki ekonomista Oren Cass, którego czytam jako ekspozycję tych poglądów Trumpowych. On jest dość lewicowy, jeżeli chodzi o poglądy ekonomiczne, ale związany jest z tym ruchem konserwatywnym. I on mówi, czy pisze, że cła są jak podatek węglowy. Tak, mają krótkookresowo negatywne konsekwencje, ale w długim okresie pozwolą utrzymać Ameryce prosperity. Więc to jest ta jedna grupa argumentów ekonomicznych. Ale oczywiście jest też druga grupa argumentów nastawionych bardziej na krótkookresowe korzyści polityczne, czyli cła jako argument negocjacyjny. Podnieśmy cła na Chiny po to, żeby zmusić je do ustępstw politycznych w różnych dziedzinach. Podnieśmy cła na Meksyk po to, żeby zatrzymać napływ imigrantów. Podnieśmy cła na Kanadę po to, żeby zatrzymać, nie wiem, jak Amerykanie twierdzą, chociaż wątpię, czy to jest w pełni prawda, żeby zatrzymać przepływ narkotyków. Podnieśmy cła na Unię Europejską po to, żeby kraje Unii Europejskiej więcej kupowały od Stanów Zjednoczonych. A jak już wymusimy na wszystkich zmiany polityczne, to wtedy te cła obniżymy. Więc to jest ta druga grupa, która uważa, że po prostu cła są formą wywierania nacisku. I mi się wydaje, że w ramach administracji pewnie te dwa obozy będą się ścierały. Ja generalnie sądzę, że globalna rola amerykańskiej gospodarki jest na tyle duża. Stany Zjednoczone są na tyle zależne od tej swojej dominującej pozycji gospodarczej, że nie mogą prowadzić polityki w pełni polegającej na odcinaniu się od globalizacji. Więc wydaje mi się, że takie radykalne scenariusze podnoszenia ceł nie będą rozgrywane, że w końcu te cła, nawet jak będą podniesione istotnie jak na Kanadę i Meksyk, to w końcu zostaną zredukowane. Innymi słowy, średnio cła będą na pewno wyższe amerykańskie niż były, bo były bardzo niskie, ale one nie będą tak duże jak w tej pierwszej rundzie meksykańsko-kanadyjskiej. No, ta pierwsza runda trwała niezwykle krótko, parędziesiąt godzin i została już zatrzymana. No bo rzeczywiście, no, jak sobie tak na chłopski rozum, ale nie wiem, czy mój chłopski rozum jest tutaj dobrym wskaźnikiem, no ale jeżeli Amerykanie nakładają cła, nałożą cła na Unię, tak? Nałożą cła na duże inne państwa, które
również kupowały od nich towary. Te państwa nałożą cła na towary amerykańskie, no to się musi odbić Tak. na sprzedaży. No, a eksport jest potężnym, bardzo ważnym czynnikiem w amerykańskiej Tak. gospodarce. Jest ważnym, ale pamiętajmy, że eksport w amerykańskim PKB waży mniej niż w przypadku na przykład niektórych krajów europejskich, jak Niemcy, więc tutaj Stany Zjednoczone mają pewną przewagę negocjacyjną, bo dla nich taka wojna handlowa na pewno będzie mniej kosztowna niż na przykład dla Unii Europejskiej czy takich krajów jak Kanada lub Meksyk, więc to akurat daje Amerykanom przewagę negocjacyjną. Natomiast nie zmienia to faktu, że Ameryka oczywiście jest uzależniona od globalnych rynków i co ciekawe, amerykańskie spółki narażone na efekty wojny celnej między piątkiem a poniedziałkiem w minionym tygodniu, czyli w okresie tej krótkiej intensyfikacji celnej, jeżeli mogę tak powiedzieć, spółki amerykańskie traciły więcej niż europejskie. Są takie listy spółek narażonych na efekty wojny handlowej. Różne banki inwestycyjne tworzą takie indeksy, które pozwalają inwestorom śledzić ekspozycję firm na to ryzyko i te amerykańskie firmy traciły więcej niż europejskie, a jedną z najbardziej tracących spółek była Tesla, należąca do Ilona Muska, czyli największego sponsora Donalda Trumpa. Ja obserwowałem portal X przez weekend i jeżeli dobrze zarejestrowałem, to Musk nie wysłał ani jednego tweeta, czy też informacji gorąco popierającego cła. Więc wydaje mi się, że ten duży amerykański biznes, który popiera Donalda Trumpa, nie jest zwolennikiem radykalnej wojny celnej i będzie naciskał na prezydenta, żeby te cła były podnoszone w umiarkowanym stopniu. Zresztą jak się spojrzy na opinie publikowane przez duże amerykańskie instytucje finansowe, to tam dominuje przekonanie, że średnio rzecz biorąc cła wzrosną istotnie, ale nie radykalnie. Tak? Czyli tak jak teraz średnia stawka celna w USA to jest, uśredniając wszystkie towary i kraje, to jest około 2%, to na przykład Citigroup przewiduje, że to wzrośnie o 5 punktów procentowych, Fitch, że o 6 punktów procentowych, czyli istotnie, ale nie o 10 czy 20 punktów, jakby wynikało z ostatnich decyzji Trumpa. Wspomniałeś o Elonie Musku, no przecież jego samochody sprzedają się na całym świecie. Nie wiem, jaka część tych Tesli sprzedaje się poza Stanami, no ale na pewno dużo. A przecież również jego te decyzje dotyczące Zielonego Ładu, znaczy wszystkich tych spraw związanych z emisjami, no one nie są w interesie Elona Muska, jak rozumiem. No, to zależy na jaki aspekt biznesu spojrzymy. Ostatecznie inwestorzy uznają, że Elon Musk skorzysta na przyjaźni z Donaldem Trumpem, bo cena akcji Tesli, która rok do jesieni 2024 roku przez rok spadała, po wyborach wzrosła w ciągu 2 miesięcy o 70%. Tak? Więc ewidentnie na rynku uznano, że przyjaźń z Donaldem Trumpem musi przełożyć się na dobry biznes. A mówiąc już bardziej konkretnie, rzeczywiście administracja Trumpa planuje ograniczyć wsparcie dla zakupów samochodów elektrycznych, ale to, na co liczy dzisiaj Musk i co on przedstawia jako taki najważniejszy driver swojego biznesu w najbliższych latach, to jest rozwój pojazdów autonomicznych. On uważa, że to będzie kolejna duża rewolucja, która wystrzeli biznes Tesli w górę. I liczy na to, że akurat w tej dziedzinie administracja Trumpa będzie prowadziła deregulację, czyli będzie na przykład ułatwiać wprowadzanie samochodów autonomicznych na rynek. No, zobaczymy. Jest sporo takich opinii, że ten entuzjazm wokół biznesu Tesli jest trochę przesadzony, że tam nie ma aż tak fundamentalnych możliwości do zarabiania, jak inwestorzy wyceniają. Ale z drugiej strony znów, no często można spotkać takie opinie analityków rynkowych, że bliskość prezydenta jest bardzo istotnym, pozytywnym czynnikiem w biznesie i powinna być wyceniana też w przypadku takiej spółki jak Tesla.
No, jak widać, biznesmeni mają bardzo duży wpływ na Donalda Trumpa, a on ma ogromny wpływ na nich, jak ta armia wielkich właścicieli, wielkich firm, którzy raczej kojarzyli się zdecydowanie z obozem demokratycznym, z takim bardzo liberalnym podejściem do To się chyba wszystkiego. zmienia. Ustawiła się w kolejce natychmiast i pokornie stanęli podczas inauguracji jego, a wcześniej jeździli czy latali do Mar-a-Lago i czekali na wpuszczenie. To swoją drogą szokujące, bo wyobraźmy sobie w Polsce taką sytuację, że ci przedsiębiorcy tak ustawiają się w kolejce do polityków, to o niczym innym tutaj byśmy nie mówili. Wracając do CEU, na ile one, które z tych państw, z które regionu są najbardziej uwrażliwione na to, że kogo to może dotknąć, bo z tego, co rozumiem, wcale na przykład to nie zadziała może nie zadziałać tak mocno na Chiny, bo one są oczywiście uzależnione, ale nie aż tak bardzo od produkcji amerykańskiej. Czy się mylę? No oczywiście najbardziej narażone są te kraje, które są blisko Stanów Zjednoczonych i dla których rynek amerykański jest absolutnie kluczowy, którym trudno będzie łatwo przesunąć eksport na inne rynki, a więc Kanada i Meksyk. To są kraje najbardziej eksponowane. Chiny są też wysoko na tej liście, ale głównie ze względu na fakt, że amerykańskim politykom, administracji, to nie tylko Trumpa, ale też poprzedniej administracji, zależy na tym, żeby w jak największym stopniu odciąć się od zależności od chińskich dostaw. Prawda? Często używane jest takie słowo decoupling, czyli odłączenie. No nie chodzi może zupełnie o to, żeby nic nie kupować z Chin, żeby całkowicie zmniejszyć skalę importu, ale cel amerykańskiej polityki, cel strategiczny jest taki, żeby Stany Zjednoczone w żadnej istotnej dziedzinie nie polegały w krytyczny sposób na dostawach chińskich. Więc w naturalny sposób ta duża geopolityczna konfrontacja naraża chińską gospodarkę na ryzyko. Aczkolwiek Chiny mają dużo więcej możliwości eksportowania na inne rynki, no, szczególnie na rynki azjatyckie, ale też na rynki południowoamerykańskie, rynki europejskie. Więc Chiny są trochę mniej narażone niż Kanada i Meksyk. No i wreszcie, jeżeli chodzi o Europę, to Jeszcze najbardziej mogę, narażone... jeśli przeczytam, jeśli pozwolisz, to tu przeczytam, bo może nie wszyscy dostrzegają ten slajd, szczegóły tego slajdu. To są wyliczenia European Council on Foreign Relations i tu z tego wynika, że eksport chiński do Stanów Zjednoczonych to jest 15%, a do pozostałej części świata 85%, a z kolei import amerykański to jest z Chin 14%, z Meksyku 15% i z Kanady 14%. Więc to rzeczywiście No, tylko nie jest... pamiętajmy, że część chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych została przekierowana na pośrednie ścieżki, na przykład przez Meksyk. Więc wydaje mi się, że ostatecznie udział Stanów Zjednoczonych w chińskim eksporcie może być większy niż te 15%, ale nie ulega wątpliwości, że Chiny mają więcej możliwości przekierowania swojej sprzedaży niż Meksyk czy Kanada. Czyli Chiny zadziałały tak jak Rosja, na którą nałożone wszelkie obostrzenia po wybuchu wojny i znalazła sobie wielu pośredników, zwłaszcza w Azji. To prawda, aczkolwiek pamiętajmy, że jak Chiny zaczną przekierowywać swój eksport na inne rynki, na przykład do Unii Europejskiej, to oczywiście Unia Europejska zacznie się bronić. Także wojna handlowa, niestety, tak jak chyba każda wojna, polega na tym, że po jednym uderzeniu ciężko ją zatrzymać. Jedni podnoszą cła, no to inni w naturalny sposób będą chcieli się bronić i też te cła podnosić. I to jest największe ryzyko, że rozkręci się taka spirala. Także bardzo dobrze by było dla światowej gospodarki, żeby, jeżeli te cła mają wzrosnąć, żeby to stało się w miarę szybko i żeby nie było to radykalne. Wtedy wydaje mi się, w jakiś sposób światowa gospodarka wyjdzie z tego obronną ręką. Na ile to jest problem dla Polski, dla polskich firm, dla polskiej gospodarki? Na ile jesteśmy w stanie się przed tym obronić albo wykorzystać potencjalnie lepsze relacje ze Stanami niż mają to kraje tej Europy Zachodniej? My nie jesteśmy tak eksponowani na efekty wojny celnej, na ryzyko z tym związane jak Niemcy czy niektóre kraje Europy Zachodniej, ponieważ dla nas Stany Zjednoczone nie są tak bardzo istotnym partnerem handlowym.
Bezpośrednio można powiedzieć około 1% polskiego PKB jest wytwarzane na eksporcie do Stanów Zjednoczonych, a kiedy uwzględnimy pośrednie relacje, czyli na przykład fakt, że my przez Niemcy sporo sprzedajemy, to będzie to jakieś 2-2,5%. Więc to nie jest mało, żeby było jasne. Mamy rosnące związki gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, ale to jest mniej niż w przypadku innych krajów, więc w naszym przypadku efekt wojny celnej nie powinien doprowadzić do jakiegoś poważniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego w krótkim okresie. Ale oczywiście pamiętajmy, że jeżeli na świecie zacznie rosnąć protekcjonizm i wiele krajów zacznie chronić własne rynki, no to my możemy na wiele sposobów tracić. My jesteśmy krajem, który bardzo korzystał na globalizacji. Dużo dostarczamy towarów do Europy Zachodniej. A jeżeli w Europie Zachodniej, spójrzmy na taki kanał oddziaływania, bo ekonomiści zwykle się zastanawiają, dobra, jakie są udziały w eksporcie, w łańcuchach dostaw, przeliczają to na PKB i dochodzą do wniosku, kto straci mniej lub bardziej. Ale spójrzmy na inne kanały oddziaływania. A jeżeli siła polityczna Donalda Trumpa przełoży się na wzrost znaczenia politycznego partii prawicowych w Europie Zachodniej, jeżeli w Niemczech w końcu będzie rządziło AfD, a we Francji Marine Le Pen, to czy nie zaobserwujemy wzrostu protekcjonizmu krajów zachodnioeuropejskich, nawet wobec krajów będących w Unii Europejskiej, pochodzących w sensie krajów środkowoeuropejskich będących w Unii Europejskiej? Możemy, wydaje mi się, taki protekcjonizm zaobserwować. Oczywiście w ramach Unii Europejskiej nie można stosować ceł, ani innych formalnych barier regulacyjnych ograniczających handel, ale kraje mają do dyspozycji wiele miękkich środków, którymi mogą ograniczać konkurencję. Więc wydaje mi się, że w krótkim okresie my nie jesteśmy bardzo narażeni na efekty wojny handlowej, ale świat, który się fragmentaryzuje, dzieli, stwarza dla nas pewne ryzyka. Ja nie chcę powiedzieć, że to są ryzyka, przed którymi nie możemy uciec, że to są ryzyka, przed którymi nie możemy się obronić, że to są ryzyka, których nie możemy w jakiś sposób wykorzystać nawet na naszą korzyść, ale to są na pewno ryzyka i musimy być ich świadomi. Z drugiej strony pojawiają się takie argumenty, że jeżeli świat będzie się fragmentaryzował, czyli na przykład Niemcy już nie będą mogli importować tyle z Chin, to może my skorzystamy, bo my będziemy takimi małymi Chinami w ramach Unii Europejskiej. Więc taki efekt też może wystąpić. Także tych kanałów oddziaływania jest bardzo dużo, ale koniec końców ja patrzę na wojnę handlową jednak jako na większe ryzyko niż szanse, jeżeli ona miałaby przyjąć duże rozmiary. A czy są takie branże w Polsce, które mogą być bardziej na tę sytuację narażone? Tak. Mogą mocniej odczuć to? Tak, To oczywiście, jakie to są? No, na przykład ja bym powiedział, że przede wszystkim wszystko, co jest związane z maszynami, transportem i częściami do maszyn, tak? To jest taki sektor gospodarki, w którym Europa jest istotnym dostawcą dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy na przykład Stany Zjednoczone kupują w Europie wiele części do samochodów, czy części do maszyn, czy nawet metali, bo same huty amerykańskie nie są w stanie wytworzyć takiej ilości wysokojakościowych metali jak huty europejskie, więc maszyny, motoryzacja, sprzęt transportowy i części do tych rodzajów towarów, no to są te dziedziny, które są narażone. I na przykład w Polsce dosyć dużo produkuje się części lotniczych, które są eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Zresztą mamy w Dolinie Lotniczej, czyli w południowo-wschodniej Polsce, amerykańskie firmy, które produkują, które eksportują. No więc kto wie, co stanie się z tego typu produkcją w warunkach wysokich ceł. Jest też taka branża, która sprzedaje dużo do Stanów Zjednoczonych, produkcja łodzi i rekreacyjnych, tak? Czyli wszelkiego rodzaju jachty, łódki. Oczywiście to są towary wysokomarżowe, więc nawet cło pewnie nie zmieni atrakcyjności produkcji tego typu w Polsce, tego typu towarów w Polsce, no ale na pewno utrudni biznes, tak? No więc to są te obszary, które pewnie są najbardziej narażone. A w centrum pewnie zamieszania będzie motoryzacja, ponieważ to jest serce europejskiego przemysłu i to jest branża, która znajduje się teraz w kryzysie. Jak Trump w weekend ogłosił swoją wojnę celną z Meksykiem i Kanadą, to spółką, która na europejskich giełdach najbardziej traciła w reakcji na to, był Volkswagen.
a na kolejnych miejscach wśród tracących spółek były Mercedes i gdzieś tam niedaleko na liście też BMW. Więc widać, że generalnie motoryzacja ze względu na swoją wielkość i rolę w europejskim przemyśle jest tą częścią gospodarki najbardziej eksponowaną na skutki wojny handlowej. My tu jesteśmy, znaczy jest wiele polskich firm, które są podwykonawcami tych dużych producentów motoryzacyjnych, Tak. Więc to zapewne Tak, oni... dlatego ja powiedziałem, że o ile nasz bezpośredni eksport do Stanów Zjednoczonych generuje około 1% naszego PKB, tak? Czyli licząc cały nasz eksport do Stanów bezpośredni, no to jest dzięki temu eksportowi bezpośredniemu do Stanów my wytwarzamy około 1% PKB tu w kraju. Natomiast jak policzymy pośrednie połączenia przez Niemcy, przez inne kraje, no to ten udział rośnie do 2-2,5%. Więc nasze relacje pośrednie ze Stanami są ważniejsze niż bezpośrednie. A jeszcze zapytam cię o decyzję nie tej administracji, tylko poprzedniej, która wywołała ogromne zamieszanie, bardzo wiele emocji w Polsce, czyli tą decyzję dotyczącą chipów AI. Twoim zdaniem, czy masz jakiś pogląd, dlaczego oni podjęli taką decyzję dotyczącą, dlaczego Polska została wrzucona do tego drugiego koszyka i jakie to będzie miało realne znaczenie dla tej części naszego przemysłu technologicznego? Nie mam wiedzy na ten temat, jakie są bezpośrednie powody. W tym dokumencie, który wtedy opublikowali Amerykanie, wymienione były względy bezpieczeństwa, rozumiem, że bezpieczeństwa technologicznego, jako przyczyny dzielenia krajów na te koszyki, więc możliwe, że są jakieś obawy, że u nas po prostu ochrona tajemnic biznesowych i technologicznych nie jest na takim poziomie jak w krajach zachodnich. Trudno mi powiedzieć, to są tylko moje hipotezy. Jeżeli chodzi o skutki, ja bym je podzielił na dwie grupy. Skutek bezpośredni nie będzie duży. Wszyscy w sektorze mówią, że my i tak nasz maksymalny popyt na chipy może być i tak poniżej tych limitów, prawda? Więc w krótkiej i średniej perspektywie wpływ tej decyzji na rozwój technologii w Polsce nie będzie duży. Ale jest jeszcze druga grupa, można powiedzieć, skutków, bardziej miękkich, pośrednich, politycznych. To jest wyraźny sygnał, że Stany Zjednoczone traktują jednak Europę Środkową jako obszar drugiej kategorii. A to moim zdaniem ma znaczenie. Może nie jest łatwo oszacować, jaki to ma wpływ. Nie widać tego bezpośrednio gołym okiem, ale ma to wpływ. Ja pamiętam, jak zaczęła się wojna w Ukrainie i przez pierwszy moment zapanowała taka lekka panika na rynku finansowym. Inwestorzy sprzedawali złotego, generalnie zwiększyła się awersja do ryzyka. Później przyjechał do Polski Joe Biden i wiele było takich głosów, że przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych odegrał rolę w pewnym uspokojeniu nastrojów biznesowych. Może nie przekładało się to bardzo na bezpośrednie wyceny waluty i tak dalej, ale w biznesie było słychać głosy, że widać, że Polska jest sojusznikiem, jest w NATO, jest traktowana jako bezpieczny obszar pod ochroną Stanów Zjednoczonych. W biznesie ten temat wybrzmiewał. No więc teraz jak się pojawia taki komunikat, że my jesteśmy regionem drugiej kategorii, to wydaje mi się, że gdzieś w myśleniu inwestorów o klasyfikowaniu krajów na różne grupy ryzyka będzie to miało znaczenie. Nikt nie policzy tego dokładnie, nikt nie powie, czy to jest 0,5% PKB, czy 1/10, czy 1/100, ale ja się obawiam takich efektów. Jak może wyglądać świat za kilka lat po tych wojnach? Jakie mogą być długofalowe skutki tego dla gospodarek europejskich, dla polskiej gospodarki, w ogóle dla świata? Ja myślę, że należy na to spojrzeć w ten sposób. To jest konfrontacja dwóch wartości i idei bliskich, można powiedzieć, współczesnym społeczeństwom, ale ze sobą sprzecznych. Więc to jest to pewien konflikt. Z jednej strony mamy społeczeństwo masowej konsumpcji. Masowej konsumpcji i konsumpcji taniej. Globalizacja umożliwia dostarczenie na rynek dużej ilości tanich towarów. Po prostu produkcja w skali świata
w momencie, kiedy czynniki produkcji są alokowane najlepiej tam, gdzie są najbardziej efektywnie wykorzystywane, produkcja jest tańsza. I z tego powodu dziś możemy kupić dużo więcej towarów niż 20-30 lat temu i tak samo mogą kupić więcej tych towarów Amerykanie, Niemcy, Francuzi, wszyscy na świecie. Jakby podaż towarów jest po prostu większa dzięki globalizacji. Więc społeczeństwo masowej konsumpcji to jest jedna strona tego konfliktu. Ale z drugiej strony żyjemy w świecie, w którym rośnie taka chęć, można powiedzieć, jeżeli mogę to nazwać, lokalizacji, tak? Czyli zwiększania kontroli krajów nad procesami gospodarczymi i potrzeby obywateli, nie wiem jak to nazwać, żeby produkcja była lokowana w krajach, gdzie mieszkają. Tak? Jest to, można powiedzieć, taki czynnik społeczny, wspólnotowy. Prawda? Ludzie chcą, żeby firmy z ich krajów miały większe znaczenie. Rośnie rola patriotyzmu gospodarczego. Prawda? I wydaje mi się, że te dwie wartości są po prostu ze sobą w konflikcie. Z jednej strony masowa konsumpcja, z drugiej strony rosnąca potrzeba wspólnotowości, patriotyzmu, też patriotyzmu ekonomicznego, wspierania rynków pracy lokalnych, wspierania dobrych miejsc pracy w przemyśle. I teraz pytanie, jaki będzie wynik przyciągania tej liny? Tak? Czy wygrają te instynkty konsumpcyjne, czy wygrają te instynkty bardziej patriotyczne? Wydaje mi się, że piłka jest w grze i nie ma tutaj jednego dobrego scenariusza. Moje spojrzenie jest takie, że nie dojdzie do radykalnej fragmentaryzacji światowej gospodarki, że człowiek już na tyle się przyzwyczaił, ten obywatel świata zachodniego, do taniej konsumpcji łatwo dostępnych towarów, że nie będzie chciał z tego zrezygnować w imię patriotyzmu ekonomicznego. I koniec końców ta podstawowa struktura światowej gospodarki będzie utrzymana. Ale na pewno zmierzamy do świata, w którym więcej będzie fragmentaryzacji. Tak? Co oznacza też pewnie właśnie trochę droższe towary, pewnie więcej zaburzeń ekonomicznych. Niektórzy mówią, że oznacza to większą presję inflacyjną, no bo jeżeli jest generalnie trudniej zwiększać podaż, to może to generować napięcia po stronie cen. Wydaje mi się, że świat mniej stabilny, z większymi presjami cenowymi, ale raczej nie świat podzielony murami. Tak bym sobie wyobrażał tą najbliższą przyszłość, a może tą przyszłość na 5 lat w przód, tak, czy 10. No, pytanie, czy te wojny celne, napięcia celne nie przełożą się na inne napięcia i na realne wojny kinetyczne. Tak w historii świata bywało. Unia Europejska jest tu dobrym przykładem tego, tak? Stworzenie wspólnoty gospodarczej, wspólnego rynku, który opłacał się wszystkim, no ale jednocześnie powodował, że nikt nie myślał o tym, żeby atakować tego drugiego sąsiada, nawet jak miał jakiś problem, bo byliśmy tak ze sobą powiązani, mieliśmy tyle interesów, że osłabiało to też również takie presje, no, które historia bardzo dobrze zna, a które wróciły w ostatnich latach bardzo mocno. Tak, no więc im bardziej w tym przeciąganiu liny między konsumentem a patriotą w ludziach będzie przeciągnięcia na tą stronę patriotyczną, tym więcej pewnie będzie napięć też politycznych między krajami, bo powiązania i ta współzależność będą mniejsze, więc gotowość do asertywnych postaw będą większe. Natomiast no, taki optymistyczny scenariusz jest taki, że przynajmniej w tej sferze północnoatlantyckiej uda się utrzymać strefę wolnego handlu, otwartej gospodarki, wspólnych inwestycji, współzależności. Wydaje mi się, że nieuniknione jest jakieś redukowanie zależności od Chin, chociaż tutaj też jest piłka w grze, bo w Europie toczy się dyskusja, na ile Europa powinna odcinać się od Chin w imię jedności ze Stanami Zjednoczonymi. Mam wrażenie, że w Polsce panuje takie przekonanie, że
należy się trzymać jak najbliżej USA i że ze strategicznego punktu widzenia jakaś istotna redukcja zależności od chińskiej gospodarki jest niezbędna i pewnie z tego też powodu Polska poparła pomysł ceł na chińskie samochody. Ale z drugiej strony, jak Europa się spotka z asertywną postawą Stanów Zjednoczonych, z postawą bardziej izolacjonistyczną, bardziej transakcyjną, czyli bardziej opartą na bieżącej wymianie biznesowej, a mniej na wspólnocie ideowej, to wydaje mi się, że w Europie też mogą wzmocnić się takie przekonania, że z Chinami należy utrzymać jakieś istotne związki gospodarcze i nie należy dzielić świata na dwa bloki. Więc zobaczymy. Na pewno ta sfera gospodarcza mocno zdeterminuje to, jak będzie wyglądał politycznie świat w nadchodzącej dekadzie. A czy twoim zdaniem to relacje, te napięcia chińsko-amerykańskie, czy ta polityka celna może wpłynąć negatywnie na wzrost szeroko rozumianych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? No w tle jest Tajwan, tak, w ogóle chęć walki wyspy w tamtym rejonie świata. Ja nie mam aż tak głębokich przekonań w tym zakresie, żeby nakreślić konkretny scenariusz. Wydaje mi się, że każdy widzi gołym okiem, jak rosną napięcia na linii Chiny-USA, ale powiem jedną rzecz, która przykuła moją uwagę w ostatnim czasie. Jest taki politolog Graham Allison, prawda, który napisał słynną książkę w 2017 roku o pułapce Thukydidesa. To on napisał tą książkę, która pokazywała, że w historii rosnące mocarstwo, rzucające wyzwanie dominującemu mocarstwu, często prowadziło do napięć kończących się wojną. Tak? Czy inaczej, konfrontacja rosnącego mocarstwa i dominującego mocarstwa zwykle w większości przypadków kończyła się wojną. I to na podstawie tej książki snuto takie przypuszczenia, że właściwie konfrontacja militarna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest nieunikniona. No więc tenże Graham Allison ostatnio w Davos wypowiadał się bardzo łagodnie o relacjach Ameryki i Chin. Powiedział, że jego zdaniem Chiny ze Stanami Zjednoczonymi mogą się dogadać, mogą budować relacje oparte na współpracy i porozumieniu. I też wypowiadał się dość pozytywnie o Donaldzie Trumpie. Tak? Apelował o to, żeby traktować go serio, żeby nie traktować może w pełni dosłownie tego, co mówi, ale żeby traktować serio to, co robi. I ta opinia przykuła moją uwagę z racji roli Grahama Allisona w budowaniu takiego powszechnego wyobrażenia o tym, jak konfrontacja Chin i USA może wyglądać. Więc wydaje mi się, że nie jesteśmy skazani na pewno na konfrontację militarną między tymi krajami. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiego deterministycznego myślenia o polityce, o historii, takiego myślenia, które trochę wygląda jak gra komputerowa, tak? Że w pewnym sensie są jakieś reguły gry i one muszą nas doprowadzić do określonego celu. Tak? Te reguły są determinowane przez geografię, demografię i może jeszcze parę pomniejszych czynników. A skoro tak, no to musi dojść do konfrontacji Chin i USA. Nie, no jesteśmy w pewnym sensie właścicielami scenariuszy, które będą się działy. Może nie my tu we dwóch, ale można powiedzieć my jako społeczeństwo. Na nic nie jesteśmy skazani, więc ja liczę głęboko na to, że ten decoupling, który pewnie się będzie dział między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nie doprowadzi do konfrontacji militarnej. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Też uważam, że tych czynników, które wpływają na bieg dziejów jest bardzo wiele i też nie jestem deterministą. Co pozytywnego w tym wszystkim jest? Czy coś jest pozytywnego? No domyślam się, że dla amerykańskich firm czy jest szansa na odbudowa przemysłu amerykańskiego, ale czy poza tym ty dostrzegasz w tej całej historii jakieś pozytywy? Zawsze są pozytywy. Zawsze w każdej sytuacji da się dostrzec szansę i te szanse trzeba próbować wykorzystać, więc ja bym spojrzał na to na dwa sposoby. Z jednej strony konflikt w ramach krajów rozwiniętych zawsze stwarza dla nas szansę, żeby gdzieś włożyć nogę w drzwi. Warto zauważyć, że my w ostatnich 15 latach
korzystaliśmy na kolejnych kryzysach świata zachodniego. Po kryzysie finansowym, po kryzysie zadłużeniowym w strefie euro, nawet po kryzysie ukraińskim. My cały czas umacnialiśmy swoją pozycję w międzynarodowym systemie przemysłowym, bo byliśmy stabilni, bo jesteśmy tańsi, ale solidni, bo nagle zyskaliśmy dostęp do siły roboczej w postaci imigrantów, bo zachodnie korporacje pod ciężarem zadłużenia musiały szukać tanich zamówień w Europie Środkowej. Więc na wiele sposobów my te kryzysy żeśmy wykorzystali. I wydaje mi się, że podobnie może być z kryzysem handlowym. Tak? Otworzą się na pewno jakieś szanse dla polskich firm na to, żeby włożyć gdzieś nogę w drzwi i w momencie, kiedy jedne firmy będą odcinane od rynków zbytu, inne mogą wchodzić ze swoim produktem. Więc to jest jedna perspektywa. Ale można też przedstawić inną perspektywę, taką bardziej długookresową. Wydaje mi się, że radykalna globalizacja, taka jak z ostatnich 40 lat, była trudna do utrzymania. Tak? Więc w tym konflikcie między konsumpcjonizmem a patriotyzmem wydaje mi się, że jasne było, że musi nastąpić jakiś ruch, lekki ruch w stronę deglobalizacji. Że ten ruch jest potrzebny po to, żeby przywrócić ludziom poczucie kontroli nad wydarzeniami we własnych krajach, poczucie sprawczości, poczucie podmiotowości. O tym mówili nie tylko ludzie będący zwolennikami protekcjonizmu, ale też wielu liberalnych myślicieli i ekonomistów. Na przykład taki ekonomista bardzo znany, hinduski, który w USA wykłada, Raghuram Rajan. On był jakiś czas temu gubernatorem Banku Indii, a generalnie jest związany z Uniwersytetem Chicago, jeżeli dobrze pamiętam. On pisał dużo o tym, że jednym z problemów społecznych i gospodarczych świata jest to, że ludzie lokalnie tracą poczucie sprawczości. Że wszystko odbywa się w ramach wielkich, globalnych procesów kontrolowanych przez korporacje i najważniejsze rządy. I że ta utrata poczucia sprawczości jest jednym z głównych źródeł populizmu. Więc wydaje mi się, że jakiś ruch od tego krańca globalizacji, lekko w stronę zwiększenia roli mechanizmów lokalnych, więzi lokalnych, był konieczny. I teraz, jeżeli ten ruch nie będzie radykalny, jeżeli to nie będzie wahadło, które nam idzie z jednej strony w drugą i lecimy na tym wahadle w szalony sposób, niszcząc poszczególne elementy struktury gospodarczej na świecie, to koniec końców może być to pozytywna zmiana. Tak? Może być to zmiana, w której może towary będą trochę droższe i mniej dostępne, ale jednocześnie więcej będzie na przykład niezłych miejsc pracy w przemyśle. Tak? Mniej będzie nierówności ekonomicznych. Nie twierdzę, że tak będzie, to jest moja prognoza. Zapytałeś mnie o to, czy można dostrzec szansę, więc jest to jeden ze scenariuszy. Bardzo Ci dziękuję, Ignacy. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, też w ciemnym tle, ale z jasną myślą na koniec. Bardzo Ci dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, czy ta wojna handlowa będzie kontynuowana, może mieć więcej negatywnych, czy więcej pozytywnych skutków. Ciekaw jestem Waszych opinii. Subskrybujcie Układ Otwarty. W prawym dolnym rogu jest taki guziczek, jak go wciśniecie, to będziecie zawiadamiani o wszystkich moich programach, a też mój kanał będzie lepiej pozycjonowany. No i najważniejsze, wspierajcie Układ Otwarty na Patronite, bo dzięki temu mogę go utrzymać i dzięki temu ten program jest niezależny i na pewno takim pozostanie. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.